Cześć Wam! Mieliście już za sobą pierwsze koszenie? Ja właśnie się szykuję do mojego pierwszego w tym sezonie koszenia. Muszę sobie jedynie tutaj moją kosiarkę naostrzyć, aby ładnie kosiła źdźbła. Chwilkę mi to zajmie, a w dzisiejszym filmiku spróbuję Wam zaprezentować kilka sposobów na zagospodarowanie skoszonej trawy, która w zależności od tego, jak duży mamy areał do koszenia, na pewno jest sporym problemem. No ale muszę Wam powiedzieć, że nie u mnie, no bo jak wiecie, wszystko co mam na działce wykorzystuję. Przyznam też, że u mnie pierwsze koszenie to jest właściwie odkurzanie, ponieważ na trawniku zazwyczaj zostaje sporo materiału po zimie. Są to jakieś liście, jakieś uschnięte liście traw ozdobnych, jakieś resztki gałązek po cięciu, na przykład tuji czy też winogron. Jest tego naprawdę sporo, także ja oprócz tego, że koszę, to jeszcze odkurzam. Nóż tnący w mojej kosiarce jest porządnie naostrzony, zatem pierwsze koszenie w tym roku jest bardzo przyjemne, tym bardziej, że pogoda sprzyja, jest ładne słonko, trawa nie jest wilgotna, no i można spokojnie siekać całą działkę. Jak widzicie, koszę w tej chwili kosiarką elektryczną, ale w tym filmiku pokażę Wam jeszcze inną kosiarkę, którą wykorzystuję również do koszenia i przy okazji będziecie mogli zaobserwować sposób na wykorzystanie ściętej trawy. Jak na razie koszę z koszem, a to wszystko po to, by zaprezentować Wam pierwszy sposób na zagospodarowanie trawy. Celowo używam właśnie słowa zagospodarowanie trawy, ponieważ cały ten filmik będzie właśnie poświęcony jej zagospodarowaniu. Tych sposobów będzie aż 4, więc zostańcie ze mną do końca filmu. Pierwszy sposób nie jest może bardzo odkrywczy, ale zdradzę Wam pewną tajemnicę. Do takiego kompostownika nie rzucajcie tylko i wyłącznie skoszonej trawy. Zobaczcie, co ja tutaj mam. Wcześniej rzucałem sobie tutaj zrębki. Mam ich dosyć sporo. No i to stanowi jedną z warstw kompostu. Teraz na tą warstwę mogę sobie wsypać taką właśnie świeżo skoszoną trawę. Później na tą warstwę z trawy wsypię jeszcze inną materię organiczną i powstanie mi świetny kompost. Kolejny sposób na zagospodarowanie trawy to jej mulczowanie. Są do tego takie odpowiednie kosiarki, które mają funkcję właśnie mulczowania, czyli takiego rozdrabniania trawy, która później zostaje na trawniku, tworząc świetny nawóz. Ja mam kosiarkę bębnową, tą, którą tutaj właśnie widzicie, no i nią również można rozdrabniać tą trawę, ponieważ ta kosiarka ma takie specjalne ostrza, które kręcąc się tworzą pokos. Zresztą zobaczcie w zwolnionym tempie. Spójrzcie, to jest efekt końcowy takiego mulczowania. No w moim przypadku rozdrabniania kosiarką bębnową. Ta trawa jest lekka, zwiewna. Zobaczcie, jak ona tutaj na wietrze sobie szybko ucieka. No i będzie również szybko wysychać, tworząc fantastyczny nawóz. Kolejna opcja na wykorzystanie skoszonej trawy to jej wysuszenie w jakimś
ciepłym pomieszczeniu, na przykład w szklarni, tak jak tutaj w moim przypadku. Taka wysuszona trawa będzie się nadawała do ściółkowania gdzieś na rabatach. Pozbędziemy się z niej wilgoci, a także znacznie zmniejszymy jej objętość. A czwartym sposobem na wykorzystanie skoszonej trawy, czyli tak zwanego pokosu, jest ściółkowanie bezpośrednie. Jak wiecie z poprzednich filmów, w szklarni tworzę sobie grządkę no dig, czyli bez przekopywania. I właśnie pokos stanowi ostatnią warstwę tej grządki no dig. Muszę sobie tylko nanieść odpowiednią ilość tej trawy tutaj do mojej szklarni. No i jak widzicie, wystarczy ją potem tylko ładnie tutaj rozmieścić na całej powierzchni grządki i będzie ona stanowiła świetny nawóz. Można też ewentualnie zrobić taką gnojówkę z trawy, podobnie jak robi się to na przykład z pokrzywą. Jak widzicie, skoszona trawa wcale nie musi być odpadem. Z powodzeniem można ją wykorzystać z zyskiem dla ogródka. Pokos jest naturalnym źródłem składników organicznych, zawiera bardzo dużo związków azotu, który przedostając się do podłoża tworzy taką świetną glebę próchniczą. No, ja już w sumie na całym obszarze mam rozrzucony ten właśnie pokos. Teraz jeszcze go sobie troszkę udeptam, bo być może przy następnym koszeniu również tutaj wrzucę jakąś warstwę, no i będę miał jeszcze więcej miejsca. Oczywiście ta trawa skoszona za chwilkę wyschnie, zmniejszy troszkę swoją objętość, więc będziemy mogli wrzucać jeszcze kilka warstw. No i zobaczcie, tak prezentuje się moja grządka w szklarni z trawą, a tutaj dla porównania z prawej strony macie jeszcze grządkę bez tej ściółki z pokosu, ale tutaj również będę w najbliższym czasie wrzucał właśnie taką warstwę. Mam nadzieję, że zachęciłem Was do ściółkowania trawą, do wykorzystania tej trawy w ogrodzie, a w komentarzach może pochwalicie się, jakie Wy macie sposoby na wykorzystanie ściętej trawy. Trzymajcie się. Cześć!